Ale znalazłem kadr, żeby wam coś powiedzieć. Co za kadr świąteczny. Słuchajcie, Christchurch doleciliśmy. Pierwszy lot Air New Zealand i naprawdę bardzo przyjemne doświadczenie. W ogóle moim i Natalii zdaniem to są najpiękniejsze samoloty, najpiękniejszy branding. Ten ogon tego samolotu z tą paprocią, bo chyba paproć jest symbolem Nowej Zelandii, ale zostawiam to wam do potwierdzenia. My mieliśmy bardzo szybki lot, to była godzinka, ale takie drobne rzeczy, jak na przykład mieliśmy wyprofilowane fotele i to nie była żadna super ekstra business klasa, tylko zwykła ekonomii z takimi ciekawymi wyprofilowanymi fotelami. Obsługa fenomenalna, zaserwowane oczywiście jakaś kawa, herbata, woda, jakieś ciasteczka. Jak na taki krótki lot naprawdę fajnie. Tymi liniami też wracamy. Lecimy nimi z Christchurch do Brisbane za 1,5 tygodnia, więc jeszcze o tym nie myślimy. Wtedy też wam pewnie damy znać, jak dłuższy lot, bo do Brisbane to już jest ponad 3 godziny, więc trochę dłużej. Jak na razie fajnie. Jak na razie fajnie. Świeci słońce, jest 19:30. Zaraz pakujemy się do Ubera, odbieramy vana i zaczynamy drugą część naszej przygody. Mamy pierwszą noc za sobą i naprawdę mieliśmy najlepszy sen w naszym życiu. Było wspaniale. Fajnie, bo w porównaniu do tej podróży, którą mieliśmy rok temu po Australii, w Queensland, tam było strasznie gorąco i było ciężko ze spaniem. Ciężko było z tym, żeby w ogóle jakiekolwiek powietrze tam wpadało do środka. A tutaj, przez to, że jest chłodniej, zresztą widzicie po moim stroju, naprawdę było przefantastycznie. Jestem tak szczęśliwa, że gdzieś tam naprawdę można było tak odpocząć po ostatnich kilku dniach, które były dosyć intensywne. A teraz jesteśmy już przy wyjeździe, będziemy się zbierać w stronę już Woolworthsa, żeby zrobić jakieś zakupy. Natomiast jeżeli chodzi o sam camping, no to naprawdę polecam na taką pierwszą noc w Christchurch, jeżeli tutaj przyjeżdżacie. I myślę, że nic więcej nie potrzeba. To był bezpłatny camping, bo chcieliśmy tak właśnie na pierwszy raz się zatrzymać, żeby gdzieś tam na spokojnie się ogarnąć, bez jakiegoś takiego pośpiechu. My wczoraj też bardzo późno przylecieliśmy, bo tak jak wspominaliśmy, chyba około 8:30. Zanim dojechaliśmy tutaj, to było po 9:00. Więc bardzo późno poszliśmy spać, żeby wszystko sobie tam poukładać. Dzisiaj dokończyliśmy i tak czujemy, że już w końcu wszystko ma sens. W tym vanie też jest więcej miejsca, więc naprawdę super, bardzo, bardzo fajnie. Także ten camping zdecydowanie polecamy, bardzo fajnie, a my lecimy dalej. Tak jak powiedziałam, zakupy, a potem lecimy w trasę. Trasa dzisiaj jest bardzo długa, bo jedziemy w stronę Franz Josef, czyli około 6 godzin. Tak sobie ustaliliśmy, że pierwszy dzień będzie trochę dłuższy, ale jest ok. Witajcie w naszym domu, MTV Cribs. Pewnie Nati wam zrobi obchód po całym vanie, może w czasie podróży, jakoś później. Chociaż obiecywaliśmy to samo w czasie naszej ostatniej podróży vanem i nie zrobiła tego Nati, więc teraz możecie wymagać tego od niej bardziej. Ale mamy fantastycznego vana, ale to co najważniejsze. Śniadanie zjedzone, kawa kupiona, zapasy zrobione, więc możemy ruszać w pierwszy odcinek naszej trasy. A ruszamy z Christchurch, a właściwie Christchurch. Muszę się przyzwyczaić do tego, że to jest Christchurch. Ruszamy do Arthur's Village Pass, około 2 godziny drogi przed nami. Następnie śmigamy do Oketira Valley Track. Dokładnie, następnie Coś tam George. Hokitika George i następnie Franz Josef i tam mamy nocleg. Przed nami, ale buja od wiatru, przed nami 6 godzin trasy z jakimiś postojami, więc to jest najdłuższy odcinek. Nati na pierwszy ogień dała mi 500 km do przejechania. No ale no nie ma wyjścia, trzeba to robić i nie tęskniłem za jazdą tym samochodem. Sam van w sobie jest fenomenalny, super się śpi w ogóle, ale no nie są to najwygodniejsze samochody do jazdy, w szczególności, że ten jest jeszcze wysoki, więc bardzo nim buja. Muszę patrzeć tutaj w telefon na trasę, zamiast tam na ekran. No ogólnie no pod względem komfortu jazdy to nie jest topowa sprawa, ale nie po to się vany wypożycza. Vany się wypożycza po to, żeby się w nich dobrze spało i robiło kawę. A to będzie na pewno dobre. Czy coś jeszcze powinienem dodać?
Nie. Wszystko. lecimy. Nati ma już tutaj wszystkie zapasy przygotowane, więc nie ma na co czekać. Ruszamy w drogę i widzimy się na trasie. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. See how you've grown while you roam in the streets all alone. All you can see. Nati się zbiera do nagrania tego już z 15 minut, więc wziąłem kamerę i wam nagram. Nie było planowanego tego przystanku, ale przyjechaliśmy raz. Nati była tak zachwycona tą miejscowością, że zapomniała wam to nagrać, więc musieliśmy zrobić zawrotkę i przyjechać przez miejscowość jeszcze raz. I tym razem Nati stwierdziła, nie no, koniecznie się tu zatrzymujemy, bo jest tak pięknie, że musimy wam to pokazać w większej ilości ujęć niż tylko taki przejazd. Ale to, co jest szokujące, jak strasznie jest tu zimno. Mamy właśnie kurtki zimowe na sobie. Podwójna ale- warstwa ciepła. To, co jest niesamowite, to jest to, że właśnie jechaliśmy tym miasteczkiem i miałam taką rozkminę, że przed przyjazdem do Nowej Zelandii często myślałam, że wszystkie miejsca, które odwiedzamy, takie nowe, są przepiękne, ale widzieliśmy już podobne miejsca, podobne plaże, podobne lasy i tak dalej, i tak dalej. To będzie zdecydowanie No ładniejszy właśnie, kadr. to jest tak pięknie, a czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Taka zieleń i te góry i te wszystkie domki tutaj dookoła, to jest taki klimat trochę, mi się to bardziej kojarzy z Islandią może, ale po prostu wow, niesamowicie. Pięknie. See how you've grown while you roam in the streets all alone. All you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the sun. Nati się najbardziej podobają domki, a na mnie największe wrażenie w ogóle przez całą tę przejażdżkę to robią te ośnieżone szczyty gór. Marzyło mi się... Wygląda jak jakiś pensjonat w górach, weź obrys kamerę. Ale jest taki klimat górski. To jest całkiem niezły kadr, przyznacie. Marzyły mi się te ośnieżone szczyty. Czy jak gdzieś jeszcze wam pokażę? No możecie ten zobaczyć. Musicie pamiętać, że my tu przyjechaliśmy z Brisbane. Miejsce, które śniegu nie widziało. Nie wiem, czy tam kiedykolwiek padał śnieg. Może 100 lat temu. I teraz jest 40 stopni. Teraz jest 40 stopni, więc nawet jak mi jest strasznie zimno teraz, to ja się trzęsę z przyjemnością. Bo naprawdę marzyło mi się coś takiego. Coś pięknego. Wow. Dobra, my się tak zachwycamy, a w sumie wam nie powiedzieliśmy, gdzie my właściwie jesteśmy. A może powiedziałem przy pierwszym nagraniu, a jeżeli nie, to nie zaszkodzi powtórzyć wam. To miejsce to jest Arthur's Pass Village. Czyli tak jak jest ten słynny Arthur's Pass, to no zatrzymujecie się po prostu w wiosce, która przez nią no, jest po prostu na drodze. Ogólnie właśnie to jest droga, która się ciągnie przez wiele kilometrów. Wszystko jest między górami, wszystko jest pięknie zielone, ale właśnie dojeżdżacie do takiej wioski, gdzie są jakieś domki, sklepiki, więc to jest takie centrum tego wszystkiego. Dokładnie, więc jeżeli chcecie się zatrzymać do łazienki, czy złapać jakiegoś snaka, czy to jest nawet chyba stacja benzynowa, to A żeby wam też pokazać, jak wielkie jest to miasteczko, to właśnie poszliśmy na spacer, który nam zajął niecałe 10 minut i już wracamy do samochodu. tak jest. A przy okazji przyszliśmy przez obok poczty. Bardzo urokliwej. Wow. And you can't put up a fight in the Pierwszy szybki postój. misty light. Troszkę pada.
helikopterem wjeżdża. To są balunki. Jesteśmy już po kolejnych 200 kilometrach trasy. Ogólnie bardzo padało. Teraz już jest piękna pogoda, jak widać. Pięknie świeci słońce, ale dosyć mocno padało, więc stwierdziliśmy, że pomijamy Hockey City George Walk i zamiast tego po prostu wcześniej będziemy Franz Josef, co jest w sumie dobrym rozwiązaniem, bo jednak długo mieliśmy dzisiaj trasę. Dojedziemy trochę wcześniej, bo około 20 i na spokojnie będziemy mieć taki spokojny wieczór, żeby odpocząć. Jutro cały dzień na miejscu właśnie tam, więc też fajnie, bo będziemy mieć taki powolny jutro dzień i dopiero kolejnego dnia ruszamy dalej w trasę, więc ogólnie fajnie. No i teraz zatrzymaliśmy się nad jakimś totalnie randomowym jeziorem. To nie było w planie, ale akurat jest po drodze i jest po prostu przepięknie, tak bardzo cicho, nie ma tutaj żadnych innych samochodów, bardzo zielono. Jest to właśnie jezioro tutaj w tle, więc naprawdę jest wspaniale. Maciek poleciał też dronem, więc zaraz Wam pokażemy, ale widoki są naprawdę super i już teraz jak myślę sobie o tym, że będziemy w Lake Tekapo za kilka dni i będziemy właśnie przy takim jeziorze też spać, to już się nie mogę doczekać, także mega. Jak tam Ci się lata? Dobrze, ale wieje strasznie. Wieje? A jesteś jakoś mega wysoko? 88 metrów. Powtórz? 88 metrów. 88 metrów? No to nie jest. All alone again tonight, but you don't seem to forget about yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. But let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected. Flowers and No dobrze, pierwszy kemping na trasie po wyjeździe z Christchurch. Franz Josef Orange Ship. Kemping. Wow, przepiękna sceneria. Teraz właśnie gotujemy. Szykujemy sobie jedzenie, bo pada, więc nie chcieliśmy. Jeżeli gotujemy w wanie, no to muszą być otwarte drzwi. No trochę pada, więc stwierdziliśmy, że przejdziemy się tutaj do kuchni i gotujemy z takim widokiem na... Nie wiem, czy wy jesteście w stanie to zobaczyć. Na góry. Tutaj. Coś pięknego. A w ogóle sam kemping bardzo fajny. Pewnie też Wam opowiemy trochę więcej później, ale na razie złapmy coś do jedzenia. Nie udało się dojechać do Hobbitonu otwartego. Nie widzieliśmy tych typowych domków, ale na tym kempingu jest typowy hobbitowy domek. Ulica, którą się tutaj wjeżdża, nazywa się Hobbiton Lane i jest to ulica dla małych samochodów, więc taka ozdoba śmieszna. when we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us. Czekałem na ten moment 1,5 tygodnia. Właśnie spełnia się jedno z moich marzeń. Pyszna kawa w znakomitym towarzystwie, w przepięknych okolicznościach przyrody. To Franz Josef na razie topka. Zastanawiamy się, jaki zrobić hike, bo mamy kilka opcji. Jeden jest 5 albo 6 godzinny, tylko przez to, że wczoraj dosyć mocno padało, to zastanawiamy się, czy ta pogoda będzie podobna potem, czy jednak dzisiaj będzie słonecznie, bo teraz jest przepięknie, ale jednak jest trochę chmur, więc sobie zobaczymy, jak to tam zrobić. No i Nati ma kontuzję nogi, No. więc też myślimy, jak to najlepiej zrobić. Szczególnie właśnie pod górę to czuję i podobno to jest bardzo mocno, jak to powiedzieć, taki 90% czasu idziesz pod górę. no, bardzo steep. Więc myślimy, co zrobić, ale chyba najpierw pójdziemy sobie pochodzić po tym miasteczku, bo wczoraj strasznie lało, jak przyjechaliśmy, więc zobaczymy, jak to Rozgrzać wygląda. nogi. A potem zdecydujemy, czy idziemy na ten dłuższy hike, czy na jakiś krótszy. Ale
Fajnie w sumie, że wyjechaliśmy tak później z tego kempingu, bo teraz wszyscy wyjechali, jest tak bardzo spokojnie, więc sobie pijemy kawkę i będziemy jechać dalej. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Plany były jak zawsze grube. Natomiast plany pokrzyżowała pogoda i już wam opowiadam, co się wydarzyło. Jesteśmy, tak jak wam wspominaliśmy, w miejscowości Franz Joseph i na dzisiejszy dzień tutaj mieliśmy zaplanowane, że zostajemy i robimy hajki. W ogóle ciekawostka, Nati nie chciała tu przyjeżdżać. Rozważała, żeby to miejsce pominąć. Chciałam, ale było zdecydowanie więcej takich najważniejszych miejsc na liście do odwiedzenia. I to było takie, że no jakby ogólnie fajnie, ale nie najważniejsze. A okazało się, że jest tu tak super pięknie. Maciek powiedział, że jest to najpiękniejsze miejsce, O, jakie no, widział w życiu. jedno z najpiękniejszych. No bo wiadomo, że tutaj nie porównujemy tego do jakichś przepięknych oceanów i tak dalej. Ale marzyły mi się takie górskie widoki. Jedziesz i widzisz te wysokie góry, ośnieżone szczyty. Coś pięknego. Natomiast, tak jak wam wspominałem, ten dzień mieliśmy przeznaczony na hajki. Wstaliśmy. Ja potrzebowałem się trochę wyspać, no bo jednak wczoraj robiliśmy 500 km, a było ostatnio dosyć intensywnie, więc trochę później wstaliśmy. Jakieś śniadanie, widzieliście zresztą te wszystkie przebitki, jak pięknie było spędzić poranek w tym kempingu, bo kemping naprawdę wam możemy polecić. Orange Sheep Camping w miejscowości Franz Joseph. Top, naprawdę. Naprawdę pięknie. I nawet bycie w tym kempingu jest już niesamowite. A to, co jest najlepsze, obok jest miejsce z hot tub i sobie zabukowaliśmy Dokładnie. sesję dzisiaj o 9, więc bardzo się cieszymy, Dokładnie. bo jest naprawdę zimno, jest teraz 10 stopni, a wiadomo, że jak zachodzi słońce i wieczorem to już jest tak naprawdę mroźnie, więc pójść do takiego hot tub wieczorem będzie mega przyjemnie. Dobra, ale my tu zaczynamy poboczne wątki, a najważniejsze jest, co my właściwie robimy. No więc tak, zaplanowany był, już mi boli ręka, złapię sobie inaczej. Zaplanowany było, że robimy jeden z dwóch hajków. Jeden hajk nazywa się Roberts Point, a drugi hajk nazywa się Arthur's Peak? nie. Zobaczycie nazwę. Jeden jest 8 godzin teoretycznie, a drugi jest bardzo wymagający i tam wynosi 5 godzin. Dlaczego to się nie udało? Ponieważ dowiedzieliśmy się, że warunki na trasie dzisiaj są dosyć niekorzystne. A ponieważ to są dosyć niebezpieczne traki, bo no, zdarzyły się przypadki śmiertelne, ludzie spadali, ludzie się ślizgali, no to w takich warunkach właśnie zaczęło padać. W takich warunkach raczej takich rzeczy się nie robi, więc włączyliśmy plan B i robimy sporo krótszych hajków i zaczynamy od Franz Joseph Glacier Walk. Idziemy zobaczyć jak wygląda ten lodowiec Franz Joseph, a potem robimy Sentinel Rock Track i kilka innych. Wszystko zobaczycie pewnie na napisach. Mniej więcej po pół godziny, 45 minut każdy track. No i tak sobie wykorzystamy ten dzień. A na 20:45, tak jak Nati wspomniała, lecimy się wygrzewać po tym chodzeniu, relaksować, więc będzie fajnie. Ostatnia informacja. Tutaj największą atrakcją Franz Joseph, całe miasteczko tak naprawdę, jest odnośnie latania helikopterem. I tym helikopterem się... Kurde, muszę kończyć mówić, bo jest przepiękne rzeczy do pokazania. Ale już, kończę. Całe miasteczko jest o... Właściwie to mogę sobie tak stanąć. O takich widokach wam mówimy. Całe miasteczko jest odnośnie lotów helikopterem, bo tutaj się lata na ten lodowiec. Mniej więcej 20 minut, 5 minut lotu, 10 minut na lodowcu, 5 minut z powrotem i to wtedy kosztuje około $400. Więc to jeżeli chodzi o atrakcje, no to wszystko tutaj dotyczy tych lotów helikopterem. No i dlatego nie można tutaj latać nigdzie dronem. Wszędzie są zakazy, kara $5000 i konfiskata drona. A my siadamy i oglądamy lodowiec. Najlepsze, że faktycznie widać tego lodowca. Myślałam, że Tego lodowca widać. ten lodowiec. Tutaj zobaczcie, nawet się udało. O, widzicie? Oto, to jest lodowiec, ale zaraz wam przybliżymy.
i zobaczycie, jak to wygląda w lepszej perspektywie. Natomiast zostało mi tylko do powiedzenia, że my to oglądamy, a wy zobaczycie to razem z nami. Now we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Jesteśmy już po wszystkich walkach, które sobie tutaj zaplanowaliśmy. Naprawdę bardzo fajnie, bo spora różnorodność. Zupełnie inne widoki w każdym z nich, więc też fajnie, bo widzieliśmy i właśnie jakieś tam jezioro, i rzekę, i te wszystkie piękne góry z różnych perspektyw, więc naprawdę bardzo fajnie. I teraz idziemy długą drogą już z powrotem na parking i będziemy wracać. To, co możecie zobaczyć, to idziemy w kurtkach deszczowych, bo przed chwilką strasznie lało, więc dlatego Przez wszystkie łoki tak naprawdę nie lało. nagrywaliśmy jakoś bardzo dużo, ale naprawdę było przyjemnie, bo też nie było ludzi, był super duży deszcz, ale przez to, że mamy te kurtki deszczowe, to naprawdę fajnie było. To, co jest magiczne w tym miejscu, to, że do tego krajobrazu tak naprawdę taka pogoda trochę ci pasuje, bo ta zieleń jest taka bardzo wtedy soczysta, taka głęboka. No. A ponieważ my na co dzień nie doświadczamy takich temperatur i takich jakichś po prostu okoliczności, To jest to mega nawet przyjemnie. idąc ten walk w tym deszczu, mając świadomość tego, że mamy kurtkę przeciwdeszczową, mamy buty nieprzemakalne i tak dalej, dodaje to jeszcze więcej tego uroku. No i w sumie mamy tylko spodnie mokre, cała reszta jest suchutka przez te Tak. kurtki i buty przeciwdeszczowe, więc fajnie. Katmandu to może być wasza reklama. W ogóle Katmandu chyba firma z Nowej Zelandii. Nowej Zelandii, co nie ma sensu, bo Katmandu to chyba gdzieś nepalskie klimaty, ale mniejsza o to. 4 walki. Pierwszy Franz Joseph Glacier Track na końcu lasu. Fajny, spokojny walk, który daje wam przepiękny frontowy widok na ten glacier, na ten lodowiec. Więc bardzo fajny, polecamy. Pół godziny, chyba nawet krócej i macie zobaczony lodowiec. Drugi Sentinel Rock, zdecydowanie krótszy, ale bardzo stromy spacer, który daje wam trochę z boku widok Ale na podobny lodowiec. widok, bo to jest ta sama strona góry. Moim zdaniem chyba najgorszy z tych 4, które zrobiliśmy. Chyba dlatego też, że akurat wtedy jak tam byliśmy była spora mgła, więc nawet No ten tak. lodowiec był trochę taki za mgłą, ale i tak fajnie. Myślę, że trochę też dało nam to takie mini cardio przez ten właśnie walk, bo było bardzo mocno pod górkę, więc też fajnie. Ale właśnie naprawdę fajne jest to, że te wszystkie walki są w tym samym miejscu, ale Tak są jest. zupełnie inne. Zaraz przejdziemy do kolejnych 2, ale chwila przerwy. Odwróćmy się i spójrzcie, w jakim w ogóle kierunku idziemy, jak to wygląda. No, crazy. Tam mamy piękny lodowiec. A to jest droga na parking. Dobra, wracamy. Trzeci walk, Peter's Pool, najkrótszy i moim zdaniem, mi osobiście, chyba się najbardziej podobał. Aż usiadłem tam na ławce. Nie wiem, czy mamy tam sporo Nie. ponagrywane, bo jednak lało dosyć mocno. Mam. Usiadłem na ławce i zabrakło mi po prostu słów. Macie jeziorko, w którym odbija się cały ten lodowiec. No nie lodowiec, tylko te wszystkie góry. Widok kosmiczny widok. A tak naprawdę idziecie 15 minut tam i z powrotem, więc długość do jakości niesamowita. Więc to jest trzeci. No i on był częścią tego najdłuższego, który robiliśmy, 4 km Douglas Track. On jest o tyle ciekawy, no bo idzie przez las i idziecie wzdłuż tego strumienia, tej rzeki, która wypływa. No i to już jest taki trakt, żeby troszkę się zmęczyć, trochę poczuć te nogi, bo też w górę i w Mocno w dół. górkę i w dół, tak. Tak, w górkę i w dół. Górkę i w dół, ale bardzo przyjemnie. Więc, jeżeli nie wypali wam... Ale mnie prześwietliłaś teraz. Jeżeli nie wypali wam pomysł robienia tych 2 wymagających tracków, czyli tego jednego, którego nie mogę ciągle... Alex Snop? Alex? chyba Coś tak. takiego? Na pewno pani montażystka
rzuci wam On chyba na zajmuje odpis? 9 albo 8, 8 godzin, 17 kilometrów. No jest intensywne. Kurde, da się to zrobić, ale Wydaje naprawdę... mi się, że w takim deszczu byłoby ciężko, bo jednak tam jest też sporo wspinaczki, więc byłoby ślisko. I tak samo jeżeli chodzi o Roberts Point, też 12 km. Naprawdę musicie być zdeterminowani, żeby to zrobić. A jeżeli jesteście na wakacjach, jeżeli wolicie trochę rano dłużej pospać, trochę się nacieszyć tymi widokami, czy właśnie wyszło słońce? Właśnie słońce świeci. To jeżeli naprawdę chcecie troszeczkę na luzie, to wydaje mi się, że przyjechanie w to miejsce, opłacenie sobie parkingu na cały dzień i spacerowanie tymi wszystkimi. Mega Nam to tak przyjemnie. naprawdę 2 godziny w sumie zajęło wszystko. Czujemy trochę, że pochodziliśmy, napatrzyliśmy się na ten lodowiec z każdej możliwej strony. Teraz jest oświetlony przez słońce. To jest no, nie do opisania. Dlatego wam to nagrywamy. Wyluzować troszkę, nie napinać się. Dobrze, ale już kończymy, bo mi boli ręka. Dobra, jeszcze kilka ciekawostek dla tych wszystkich, którzy lubią takie informacje. Nati teraz odpoczywa ręka, więc ja wrzucę wam kilka informacji, mianowicie takie, że jeszcze 200 lat temu, 1800 któryś, z tego co pamiętam, jak zawsze pamiętajcie, że jest tu gwiazdka, weryfikujcie wszystkie informacje, które wam mówimy. 200 lat temu ten lodowiec był tak naprawdę tuż obok nas. On się ciągnął chyba 10 km bliżej. I to miejsce, gdzie jest Peters. I w czasie, gdy Nati montowała, to okazało się, że z nagraniem było coś nie tak i musieliśmy te kilka cennych sekund wyciąć. A ja już wam mówię, co wycięliśmy. To, że Peters Pool to jest tak zwane Kettle Lake, czyli jezioro, które powstało po tym, jak właśnie z Franz Josef Glacier oderwał się kawałek lodowca i ten lodowiec roztopił się i właśnie w ten sposób powstało Peters Pool. Wracamy do Nowej Zelandii. No ale oczywiście on się roztapiał, cofał się w górę i został tylko ten mały fragment. I on w ogóle co roku się tam dalej cofa i go troszkę tracimy. Natomiast ten Peters Pool to jest tak zwany Kettle Pool, czyli odłamał się kawałek lodowca, tamten się zaczął cofać, ten kawałek został, roztopił się i zrobiło się z tego małe jezioro, które jest absolutnie fenomenalne. Przechodząc w ogóle tutaj, tymi wszystkimi łokami, mija się strumyki. I te strumyki są tak pięknie przejrzyste. Po prostu krystalicznie czysta woda. Zimna, bo dotknęliśmy. Bardzo zimna, dotknęliśmy kilka razy wodę, więc może być ciężko, jeżeli chcecie sobie zmoczyć stopę. Znowu zaczyna padać, więc mamy ruletkę pogodową. No, tyle wam chciałem powiedzieć. Tu w ogóle jest fajna infrastruktura. Jest bardzo duży parking. Dostęp do tych wszystkich łoków macie tak naprawdę prosto z samochodu. Nawet możecie działać w ten sposób, że wychodzicie z samochodu, robicie łok, wracacie, coś jecie i idziecie w kolejny. Nie musicie brać plecaka czy coś. Kurde, jak to jest pięknie. Możecie iść i obserwować te wszystkie widoki. Nawet teraz szliśmy tą drogą na parking i po prostu nie możesz oderwać od tego wzroku. Ja też już nie mogę oderwać, więc kończę. No bo widzicie ciągle przed sobą kosmos. Before I sleep, Jeżeli hear the ktoś was crickets kiedyś see zapyta o to, o co właściwie chodzi w życiu, side by side and through to w życiu chodzi o to, żeby dojść do takiego momentu, no limit to what we gdzie przyjedziecie vanem pod lodowiec i z widokiem na ten lodowiec będziecie sobie robić kawę. To właśnie wtedy osiągacie życiowy pik. To się nazywa starość. Wtedy właśnie wchodzicie na życiowy szczyt. A jak jeszcze potem sobie pijecie tę kawę z widokiem na lodowiec, to już w ogóle, to już ten szczyt przeszliście. O to chodzi w życiu. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Tak wam nagram, bo się zatrzymaliśmy w randomowym miejscu, ale może wam się spodoba.